Jest konsensus antyklimatyczny w Polsce. Rekordowe tąpnięcie Gazpromu jest sygnałem alarmowym. Iran wymyka się spod kontroli jądrowej, rodząc obawy przed eskalacją. Jest 3 lipca 2025 roku. Nazywam się Wojciech Jakubik, a to jest codzienny przegląd informacji sektora energetycznego i paliwowego Energy Drink. Zapraszam. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen. Zaczynamy od informacji dnia. Tąpnięcie gazowe Gazpromu i memento kryzysu energetycznego. Eksport gazu rosyjskiego do Europy jest najniższy od lat 70. XX wieku. To porażka Kremla i dobra wiadomość z punktu widzenia niezależności, ale także ostrzeżenie ze względu na analogię z czasów początku kryzysu energetycznego. Według danych Reutersa zakończenie przesyłu gazu z Rosji spowodowało, że od stycznia do czerwca 2025 roku Rosjanie wysłali tylko 8,33 miliardy metrów sześciennych gazu do Europy. Eksport spadł zatem w tym okresie rok do roku o 47% względem 15,5 miliardów metrów sześciennych. Oznacza to, że dostawy gazu z Rosji w 2025 roku mogą sięgnąć około 16 miliardów metrów sześciennych, zakładając pełne wykorzystanie gazociągu Turkish Stream z Rosji do Turcji, który służy dostawom do Europy. Reuters przypomina, że dostawy gazu z Rosji do Europy były tak niskie ostatnio na początku lat 70. XX wieku, kiedy zaczynała się współpraca gazowa między nimi. W 1975 roku było to około 19,3 miliardy metrów sześciennych, ale w 2021 roku było to tuż przed kryzysem energetycznym prawie 200 miliardów metrów sześciennych. Podcast Energy Drink informował, że Rosjanie nie mogą wykorzystać nadwyżek przez niedobory magazynów, więc są zmuszeni spalać część gazu we flarach, a w 2023 roku spalili w ten sposób 28 miliardów metrów sześciennych. To prawie 2 razy więcej niż wyślą do Europy w 2025 roku. The Moscow Times szacuje, że problemy eksportu Gazpromu w latach 2025-2034 przyniosą straty do 15 bilionów rubli, czyli 162 miliardów euro. Jednakże tąpnięcie dostaw gazu z Rosji do Europy wynika nie tylko z zakończenia użycia szlaku przez Ukrainę wraz z wygaśnięciem kontraktu Gazprom-Naftogaz. To także skutek spadku dostaw przez Turcję i Turkish Stream, który w czerwcu wyniósł 18,3% miesiąc do miesiąca. Rosjanie nie zdołali zbudować hubu gazowego w Turcji, ponieważ strona turecka oczekiwała zróżnicowania dostawców i przejrzystego wyznaczania ceny, wbrew oczekiwaniom Rosjan, którzy mogli być zainteresowani pośrednictwem w celu maskowania pochodzenia surowca. Spadek dostaw przez Turcję może wynikać z tego faktu, ale także istnieje możliwość, że Rosjanie mogą szykować kolejny szok cenowy w nadziei, że w połączeniu z potencjalnymi problemami dostaw LNG z USA skłoni on Europejczyków do odwleczenia rozwodu z rosyjskim gazem. Pokusa luzowania regulacji z czasów kryzysu energetycznego zobowiązujących do gromadzenia 90% zapasów w magazynach gazu została odrzucona dzięki staraniom prezydencji polskiej. Regulacje mają obowiązywać do 2027 roku. Tempo uzupełnienia zapasów w magazynach europejskich nie jest tak duże jak w zeszłym roku. Magazyny europejskie są według danych z 2 lipca zapełnione w 59%. W analogicznym dniu 2024 roku było to 77%. Dane pokazywały na początku lipca, że niemiecki magazyn gazu w Reden jest prawie pusty w czasie, gdy trwa uzupełnianie zapasów przed zimą. Jego napełnienie to 2,30%. Należy do Securing Energy for Europe, dawnej Gazprom Germania. Minister gospodarki Niemiec Katerine Reiche zapewnia, że nie ma zagrożenia zapasów gazu, ponieważ inne instalacje są dobrze uzupełnione, a zatem sytuacja nie jest alarmująca. Warto jednak przypomnieć, w jaki sposób rozpoczął się kryzys energetyczny w 2021 roku. Rosjanie ograniczali wtedy podaż gazu na rynku i obniżali poziom zapełnienia w magazynach, w których mieli udziały, jak te Gazprom Germania. Były to działania poprzedzające inwazję Rosji na Ukrainie oraz zatrzymanie dostaw do większości klientów europejskich w 2022 roku. Kryzys energetyczny został podsycony przez Rosjan i wykorzystany do oddziaływania na Europę. Co dalej? Jeżeli spadek podaży gazu z Rosji spotka się z innymi czynnikami utrudniającymi gromadzenie zapasów, cena surowca na giełdzie może znowu wzrosnąć, a lobbying Rosjan na rzecz utrzymania zależności Europy od ich dostaw wzrośnie. Był on już widoczny w Polsce, o czym informował Energy Drink.
Z tego względu istotna jest kontynuacja prac nad propozycją legislacyjną REPowerEU, zakładającego całkowite porzucenie gazu z Rosji do 2027 roku. Istotne jest także utrzymanie i realizacja przepisów o zapasach w Europie zgodnie z celem 90% do 1 listopada każdego roku. Czas na pozostałe wieści, na początek z Polski. Konsensus antyklimatyczny. Rzecznik rządu RP uznał cel redukcji emisji CO2 o 90% do 2040 roku zaproponowany przez Komisję Europejską za nierealistyczny i nieakceptowalny. Takie samo stanowisko prezentuje opozycja. Paliwociąg NATO oraz dostawy ropy i paliw z rafinerii Schwedt nie były przedmiotem rozmów Ministerstwa Przemysłu z nową minister gospodarki Niemiec Katerinę Reiche, która odwiedziła Warszawę 30 czerwca. Resort Klimatu złożył 3 projekty rozporządzeń związanych z bezpieczeństwem obiektów jądrowych. Ich przyjęcie jest przewidywane na pierwszy kwartał 2026 roku i ma związek z budową atomu na Pomorzu. Nordycko-Bałtycki Korytarz otrzymał 6,8 milionów euro z CEF na realizację fazy wykonalności projektu. Chodzi o połączenie pozwalające słać wodór z krajów nordyckich, bałtyckich i Polski do Niemiec. Częściowy wyrok Trybunału Arbitrażowego w Sztokholmie sugeruje, że Orlen musiałby zapłacić około 290 milionów złotych różnicy w stosunku do ustalonej przez Trybunał ceny gazu w kontrakcie jamalskim z Gazpromem. Ciąg dalszy nastąpi. Teraz wieści z Europy. Niemcy i Holandia będą wydobywać razem gaz na Morzu Północnym. Berlin zamierza zwiększyć krajowe wydobycie tego surowca. Niemcy wzmagają od lipca inspekcję rosyjskiej floty widmo na Bałtyku. Pytają o ubezpieczenie, które często jest wątpliwej wiarygodności. Tankowce rosyjskie służą omijaniu sankcji i stanowią zagrożenie wyciekiem ropy na Morzu Bałtyckim. Jeszcze wieści ze świata. Rosyjski Rosatom ma według Bloomberga rozważać sprzedaż 49% udziałów w projekcie elektrowni jądrowej w Akuju w Turcji. To kolejna porażka Rosjan po anulowaniu starań o budowę tureckiego hubu gazowego. Satelita Google i Amazon wysłana w kosmos w celu badania emisji metanu na globie zaginęła. Miała zejść z kursu 10 dni temu i przestać pracować nad archipelagiem Svalbard w Norwegii. Iran zawiesił współpracę z Międzynarodową Agencją Energii Atomowej i zamierza wzbogacać dalej uran bez kontroli tej organizacji. Widmo nowej eskalacji winduje cenę ropy do około $68 za Brent. To wszystko w materiałach przygotowanych dzisiaj, następne oczywiście już jutro, więc zapraszam Państwa serdecznie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen.